Trzecia pieśń z cyklu Oblicze Morza Romualda Twardowskiego. Tekst do tej pieśni napisał jeden z moich ulubionych poetów, Jarosław Iwaszkiewicz. Jest to ciekawa opowieść, która nosi tytuł Woda zielona. Wydawałoby się dość sympatyczny i kolor, i jakby woda jest czymś dla nas neutralnym. Jak się szybko zorientujemy, w tej pieśni prawdopodobnie podmiot liryczny ulega bardzo nieprzyjemnemu procesowi tonięcia. Woda zielona i głęboka powoli mi zalewa usta. I świat ogromny, świat szeroki, posoką w ustach moich chlusta. Trudno jest rozpocząć tę pieśń. Pierwszy dźwięk nie jest takim prostym dźwiękiem. Tu musimy troszeczkę pianistę poprosić właśnie o to gis nasze. Woda zielona i głęboka. Zwracam jeszcze raz uwagę na wśpiewywanie na odpowiednich dźwiękach, tak? Czyli woda. D jest jeszcze na wysokości gis. Woda zielona i Głęboka. Proszę pamiętać, że nie śpiewamy głęboka. Bardzo, bardzo o to proszę. Jeżeli E znajduje się przed spółgłoską B, śpiewamy zawsze głęboka. Głęboka, tak jak w tej chwili mówię. Woda zielona i głęboka. I to b jest na wysokości gis, na wysokości gis. I głęboka. A dopiero O jest na wysokości D. Powoli mi zalewa usta. Z crescendo, nic przyjemnego, prawda? I świat ogromny. To nie jest prosta fraza. Fortepian nam troszeczkę przeszkadza tutaj. Posoką w ustach moich chlusta. Posoka to jest coś autentycznie bardzo nieprzyjemnego. Mówimy posoka, mówimy o jakichś płynach fizjologicznych, które gdzieś tam się wydzielają. Najczęściej mówimy o posoce, jeżeli mamy do czynienia właśnie z jakimś trupem, z czymś, co już uległo śmierci i rozkłada się, prawda? Nie jest to przyjemny obraz. Jak sobie to w perspektywie tę wodę zieloną potraktujemy w perspektywie tej posoki w ustach, która w moich ustach chlusta, no nie jest to zbyt przyjemne. Natomiast zwracam uwagę tutaj na samo w sobie, na sugestywność tych wyrazów, których tu mamy, których użył poeta. Posoką w ustach moich chlusta. Mamy bardzo dużo tego syty, prawda? I powinniśmy to zdecydowanie wykorzystać. Tu kompozytor chciałby mieć glissando. Ja bym to sugerował, żeby to jednak było może Ucieka, ach, niedotykalny. Czyli żeby jednak był jakiś rodzaj wyrazu dodatkowego, jakiejś egzaltacji. Zawsze musimy w takich figurach patrzeć na to, czemu to nam posłuży, prawda? Czemu służy takie glissando? Jest to jakiś rodzaj egzaltacji, prawda? Czy przestrachu, czy zwątpienia, prawda? No można myśleć o zwątpieniu. Ucieka, ach, niedotykalny. No można. Ucieka, ach, niedotykalny. Można, ale dla mnie to jest mniej efektowne niż jakiś rodzaj egzaltacji. Tym bardziej, że wiemy przecież, że Jarosław Iwaszkiewicz był poetą skłonnym do pewnego rodzaju egzaltacji. I ręka, która za nim goni, to jest jakby powtórzenie tego całego schematu. Zastyga w gest na pół błagalny. Tutaj mamy troszeczkę konfliktu z pianistą Lechem Napierałą, ponieważ ja bym bardzo chętnie chciał zaśpiewać na wpół błagalny, tę ostatnią sylabę chciałbym zaśpiewać dłużej, bo wtedy mi jest oczywiście dużo łatwiej wejść na to piano w następnej frazie o ziemio wodo. Natomiast Lechu ma rację o tyle, że rzeczywiście jest napisana ćwierćnuta i potem jest napisana fermata na pauzie ósemkowej. Zastyga w gest na pół błagalny. O ziemio wodo, wszystko
wszystko inne. Tutaj proszę się nie bać jakichś takich międzydźwięków w tym pianie, prawda? Jest to jakiś rodzaj zwrócenia się bezpośrednio do wody, ale również do ziemi, prawda? Nie wiadomo, o jaką ziemię chodzi, prawda? Czy to chodzi o dno, do którego się ten podmiot liryczny nagle już zbliża? No przecież ta posoka w ustach, prawda, no gdzieś tonie, czyli on może już znalazł się rzeczywiście gdzieś w okolicach tego dna. Więc możemy to również tak sobie wyobrażać. Natomiast mnie bawi ten wyraz takiego jakby o ziemio, wodo, wszystko inne, takiego wyraz omdlenia w tym momencie. On mnie w jakiś sposób fascynuje i chciałbym próbować właśnie gdzieś to omdlenie wynikające z może jakiegoś niedotlenienia już mózgu poprzez to topienie się, prawda, żeby gdzieś taki kolor tutaj umieścić. To jest taki mój pomysł na tę frazę. Wszystko inne wydaje się nierzeczywiste. To by potwierdzało to, co przed chwilą zasugerowałem, ten mój pomysł dotyczący właśnie tego tonięcia, prawda? Ziemia, wodo, wszystko inne wydaje się nierzeczywiste. Tu mamy taką wpisaną troszeczkę synkopkę. Możemy ją wykorzystać do takiego zawieszenia się, prawda, na tej się nierzeczywiste. Nierzeczywiste. I przez zielone tafle płynne przebłyska światło wiekuiste. Czyli no, facet tonie. Gdzieś jest to niedotlenienie umysłu. Podobno w takich chwilach gdzieś człowiek jest wręcz może dochodzi do jakichś stanów takich euforyczno, albo do jakiegoś uspokojenia właśnie, jakiegoś takiego, no pewne niedotlenienie, które wręcz jest błogim niedotlenieniem, prawda? I przez zielone tafle płynne, które są nad nim, te tafle płynne, przebłyska światło, wydawałoby się, że to jest to słońce, a tu się okazuje, że to jest to światło wiekuiste.